Kolejny poranek w Hollywood. Chłopaki jeszcze śpią. Ja idę tradycyjnie na śniadanie do 7-Eleven. Tutaj mają jakąś libańską knajpę. Frytki $7. Sałatka grecka 12. Chicken salad 12. Hot wings 12. Cały kurczak 15. Kebab na talerzu $16. Pierś kurczaka tu z jajkiem jakimś, z warzywami $15. No mniej więcej tak około $15 wszystko. Mieliśmy przyjść tu wczoraj, ale oczywiście nie zdążyliśmy, bo byliśmy w downtown. Tutaj są jakieś takie zestawy po 12. Ćwiartka kurczaka, falafel, chicken kebab, to wszystko po 12. No tak trzeba liczyć mniej więcej od 10 do $20 za posiłek. Tak jak mówiłem już kiedyś, chyba że jecie w 7-Eleven, to jest taniej i wcale nie gorzej. Widzę, że chyba szykują premierę Michaela. Widzę już napis Michael. Welcome to the gift shops here at the historic TCL Chinese Theater, where hoodies are only $9.99. That's right, hoodies and sweatshirts for only $9.99. Czarny dywan. No tak. Premiera Michaela będzie. Fajnie ten dywan wygląda. Trochę jak smoła. Nie wiem, czy to taki ironiczny żart w stronę Michaela, ale fajnie błyszczy. Smoła błyszczy. Nagram jeszcze szybko swój ulubiony dom. Znaczy dom, apartamentowiec w Hollywood na ulicy La Brea. Tutaj jest taki fajny, taka fajna jakby klatka schodowa. Nie wiem, jak to tam fachowo nazwać. I tam się idzie. Mieszkania odchodzą tak trochę jak w motelu. 10 osób mieszka. 10 skrzynek jest. Także jeśli kiedyś będziecie mnie szukali w LA, jeśli już tu zamieszkam, no to bardzo prawdopodobne, że pod tym adresem mnie znajdziecie. North La Brea.
No i tam w dół zjeżdża, przecina Hollywood, przecina Sunset Boulevard, no i w dół aż do oceanu. Po drodze zahaczyliśmy o dom z filmu Koszmar z ulicy Wiązów. Na tej ulicy mieszkała główna bohaterka, a tam mieszkał Johnny Depp po przeciwnej stronie. To jest ta ulica i ten dom tutaj. Dom Freddy Krugera. Nie wiem, czy tam jest pozagradzane, bo nowy właściciel się strasznie izoluje. No ale widzę, że troszkę odsłonił, ale mało. Nowy właściciel strasznie dba o prywatność. Ci fani go denerwują chyba. A Johnny mieszkał chyba kurczę, nie pamiętam, ale w tym albo w tym, ale chyba w tym. I zobaczcie te drzewa. Te drzewa wyglądają normalnie jak rękawice Frediego. Wyglądają jak rękawice Frediego. Nie wiem, czy to przypadek, czy dlatego wybrali tą ulicę i te domy. No ale rzeczywiście wyglądają normalnie jak rękawice Frediego. Także miejscówka z koszmaru z ulicy Wiązów. Blisko Sunset. Jedna przecznica w dół na... Nie pamiętam tej ulicy. Ciężka do wymowy. Pod sklepem Paula Smitha oczywiście kolejka do zdjęć. A nie aż taka duża. Nie aż taka duża. Dzisiaj poniedziałek, także już takich tłumów nie ma jak w weekend. Przyszliśmy do Normsa, bo musiałem pilnie do toalety lecieć i był po drodze. A przy okazji zjemy sobie coś. Zamówiliśmy już. Ja zamówiłem sobie tosta z tuńczykiem. No Norms to jest
Klasyczna restauracja amerykańska w West Hollywood. Super klimat. Old school. Poczekamy na jedzenie. Melted tuna sandwich. Dobra, testujemy. No, w końcu udało się dotrzeć tutaj i nagrać i zobaczyć ten mural. No, koleś robi zajebiste murale. W LA jest ich kilka. The Face nazywa się. Niesamowite. Robi te murale. Ten jest w Beverly Hills, niedaleko Rodeo Drive. Od razu zahaczymy tam. Bajka. No i nie ma to jak z reklamóweczką przez Rodeo Drive spacerować. No ale teraz podobno modne są takie, gdzieś tam widziałem gdzieś tam na YouTubie czy w necie gdzieś, nie wiem, nie pamiętam już. Po prostu takie właśnie chamskie reklamówki plastikowe od tych drogich projektantów tam typu Louis Vuitton po nie wiem, $1000. Jakiś tam ostatni krzyk mody. Nie to, żebym ja specjalnie dlatego tak się wystylizował. Jakoś tak po prostu chciałem sobie z reklamóweczką pojechać, no bo miałem mało rzeczy. No ale w sumie może i jestem tutaj teraz na czasie w Beverly Hills. Sürekli bakmadık tekrar. Mr. Brainwash. Kwiaty Van Gogha zrobił. Całkiem fajnie to wygląda. To jakiś chyba lokalny, znaczy no kojarzę tą ksywkę. Lokalny artysta. Mr. Brainwash. No i znowu czerwone. O. Jedź tym merolkiem. Bo teraz Thor Horn będzie przechodził. A nie, teraz tamci. No. Przejdziemy kawałek. Tych filmów z Rodeo Drive to są setki na YouTubie, ale w sumie pierwszy raz jestem tutaj w dzień, bo byliśmy z Pawłem w nocy i to w sumie był jedyny raz, kiedy tu byłem. Także przejdę, w sumie chłopaki chcieli zobaczyć i jedziemy zaraz na cmentarz, tam gdzie jest Merlin pochowana. No a później już Santa Monica Molo i deptaczkiem sobie przejdziemy z Santa Monica do Venice. Także popołudnie już chyba spędzimy w Venice i wieczór. Do Hinano chcemy iść. No ale dzisiaj już delikatnie. Wczoraj trochę się wypiło tam w tym Rainbow. Także dzisiaj już tak delikatnie, 1-2 piweczka. I to wszystko. Oj. Jaka Azjateczka. No i dotarliśmy. Ten cmentarz to jest, kurczę, dziwnie ulokowany w ogóle. Wokół wieżowce,
jakieś budynki i taki kwadracik tutaj wpasowany i taki mały kwadracik wpasowany między te budynki. No Hollywood Forever to jest wielki, a tutaj malutki cmentarz, znaczy całkiem fajny jest. Całkiem fajny jest. Trochę wygląda jak taki skwerek, park. Całkiem spoko, no tylko tyle, że otoczony przez te apartamentowce wysokie. Z każdej strony praktycznie. I tutaj Merlin. Leży i stary łobuz Hugh Hefner. Stary łobuz Hugh Hefner. Widziałem na YouTubie już kilka razy to miejsce, także bez sprawdzania już wiem, w którą stronę iść. O, proszę bardzo. Tak całowali te groby szminkami, że aż od zmywania przebarwiły się obydwa. Ta ważniejsza Merlin i ten mniej ważny Hugh Hefner. A ten koleś, Richard Poncher, kazał, żeby go pochować twarzą w dół. On jest podobno pochowany twarzą w dół, żeby leżał na Merlin. Także tak to wygląda. Zobacz, jakie są od szminek przebarwione te groby obydwa, grobowce. A to w ten sposób. Czemu No. on leżał w niej? No zażyczył sobie. Taki bogacz? No. Ale zobaczcie, jak się przebarwiło, bo całują szminkami i jak zmywają, to aż się ten kamień przebarwił. Także tutaj leży Merlin. Za tą ścianką symbol seksu lat 50. Dobrze mówię? 50. W takim oto miejscu sobie leżą. Zaraz jeszcze pójdziemy do Colombo. Znaleźliśmy grób Natalie Wood, która grała z Jamesem Deanem. W Buntowniku bez powodu. Szukam jeszcze grobu narzeczonej Keanu Reevesa, którą stracił razem z dzieckiem, bo była wtedy w ciąży. Każdy mówi, że Keanu Reeves jest taki jakiś zdołowany i nieszczęśliwy, no ale on rzeczywiście nie miał łatwego życia, bo stracił kobietę, którą kochał i swoje dziecko, które miało się urodzić, a potem jeszcze swojego najlepszego przyjaciela, River Phoenixa. Także naprawdę Keanu ma dużo powodów, żeby nie być szczęśliwym. No ale mimo wszystko jest wdzięczny za to, co ma, i dlatego też ma taki charakter, jaki ma. Dlatego jest taki pomocny i życzliwy dla ludzi, bo wie, jakie jest życie. Nie zepsuły go pieniądze. No i chcemy odwiedzić jego narzeczoną. Ona się nazywała Jennifer, nie wiem jak to się czyta, Syme,
Ale dokładnie gdzie ona jest, ciężko powiedzieć. Chociaż ten cmentarz nie jest za duży, może znajdziemy. Pomóżcie szukać. Widziałem w necie, że ten jej nagrobek to jakby tak są dwa nad sobą. O, coś tak jak tutaj. Tak jak tutaj coś. Dwa nad sobą są. Czegoś takiego trzeba szukać. Żeby były jeden nad drugim. Może tam w rogu coś jest. To jakoś tak chyba było w rogu, z tego co pamiętam. Nie. Nie tutaj. Jeden nad drugim. Mówię do chłopaków, że trochę jak w Silent Hill. Jest taka gra, w której są różne zagadki tego typu. Jennifer. Musimy znaleźć ją. Przez szacunek dla Kijanu. No to jest jeden z moich ulubionych aktorów. Kurczę, lubię go chyba od podstawówki. Co? Nie. Musi być Symę. Lubię go od podstawówki. Już kurczę prawie ponad 30 lat, kurczę, nie wiem kiedy, w którym filmie go pierwszy raz widziałem. Chyba w Point Break, tak mi się wydaje. No, Point Break to też jest jeden z moich ulubionych filmów. Niestety Patrick Swayze też już nie żyje. Kurczę, musimy znaleźć tą Jennifer, bo będzie mnie to później męczyło. Są jakieś te pineski na Google Maps, ale też tak one nie do końca, nie dokładnie są zaznaczone i trochę mimo tego trzeba chodzić. Oj, przepraszam, wdepnąłem na czyjś nagrobek. Znając Kijanu, to gdzieś tak z brzegu pewnie, bo on jest skromnym facetem i zawsze tak bardziej z boku się trzyma. Chyba będę musiał zasięgnąć wiedzy u ChatGPT. Dwa nad sobą, to na pewno. Dwa nad sobą na zdjęciu. Trzeba szukać dwóch nad sobą. Może tu? Nie, to są jakieś starsze. Może zrobimy zakładzik, że kto znajdzie pierwszy, ten co, stawia piwo? Nie, no to bez sensu. To nikt nie będzie chciał znaleźć pierwszy. To dostaje może od każdego po browarze. Nie no, kurczę, no nie jest taki duży ten kwadrat. Muszę znaleźć pierwszy.
I co? Nie ma? Kurczę. A tam nie? Pod drzewem nie. Nie. Mi się wydaje, że to jakoś tak było na rogu. Idę, przejdę. No dajcie spokój. Gdzie ta Jennifer? A może tam bardziej gdzieś? Nie, ona chyba na tym głównym tutaj trawniku. Zaraz muszę chyba spytać. Muszę spytać. Ej! Znalazłem Kirka Douglasa. Gdzie? A, to tu jesteś. Ja myślałem, że to wy jesteście. A to jakiś koleś z laską. Tu Kirk Douglas. Herkules, tak? Słynny Herkules. Usiądziemy trochę u Kirka. Legenda kina. Kirk i Ann Douglas. Odświeżę umysł. Przejdę się tam i może... Kirk Douglas jest. A tutaj. I może zaraz znajdziemy tą Jennifer. O, ten też jest znany, Karl Malden. On grał chyba w ulicach San Francisco, o ile dobrze pamiętam. Nie wiem, czy tam można wchodzić. No tourist. Karl Malden. Tutaj. O, a może Jennifer jest tutaj? Na tym małym. Nie, to też jest prywatny chyba. Prywatny ogród. No ale w sumie jakby... No turist. Może tutaj jest. Prywat. Może tutaj jest ta Jennifer. No to jak Reeves wchodzi. No, ma kluczyk pewnie. Dobra. Przejdę jeszcze tutaj. Colombo? No zobaczymy. Nie, pierwszy raz jestem. No właśnie zaraz spytam GPT. Zaraz spytam GPT, gdzie ona może być. Jest? No to kurczę, przegapiłem go. A Jack Lemmon? Też tu leży. Dwóch zgryźliwych tetryków. A, no jest, Walter Matthau. Walter Matthau, czy tam jak nie wiem jak się czyta. To jest ten wyższy z tych dwóch zgryźliwych tetryków. A drugi też tu chyba jest, z tego co mówią internety. Jack Lemmon. Też legendy obydwaj kina. A tutaj przejdę sobie. O, jest ta z Aniołków Charlie'ego, Fara. Jest Fara tutaj. O, Ryan O'Neill, ten Love Story. A może małżeństwem byli? Patrz.
nie wiedziałem, że on leży tu, ten w Love Story. No, to ja nie wiedziałem, że to on. Ją tylko znam. Niedawno zmarł. 23, no. Kurczę, to też sobie chłop pożył. No on miał 90. No a w tym... Natalii Wood. A w Love Story ta jego laska umarła jako młoda, nie? No w filmie. To by tłumaczyło, dlaczego tak długo żył. Bo mu kobita nad głową nie truła. To se chłop... była Natalii Wood, jak zmarła. Tak? O, jest Jack. Jest Jack Lemmon. Niedaleko ciebie. No, Ciekawe patrzą na siebie. no na pewno. Pewnie nawet się spotykają na pogaduchy. Na pogaduchy się spotykają na pewno. I narzekają. No i in w sensie, no tak jak wiesz, jak masz filmy, nie? Że jak, no fajnie, oryginalnie. Ale nie ma daty urodzenia. No wiesz, oryginalnie. Oryginalny pomysł. O, Billy Wilder, to on też jakiś znany koleś. I am a writer, but then nobody's perfect. Billy Wilder to jest Taki chyba kręcone włosy miał, coś mi się kojarzy. O, jest! Colombo, Peter Falk. Można wejść? Chyba nie. Furteczka No jest. to przestań. Nie no. Rękę wystaw. To on ma ciekawy napis. Nie ma mnie tu, jestem w domu z Sherą. A Shera to jego żona. To takie dosyć wzruszająca sentencja. Nie ma mnie tu, jestem w domu. Idę właśnie tam. No i tak to życie wygląda. Dlatego mówię, tak jak zawsze mówię, trzeba cieszyć się każdym dniem. Bogactwo nie jest ważne. No oczywiście, jak komuś się uda i trochę tej kasy wpadnie, to fajnie, ale nie tracić zdrowia i czasu i życia, żeby te pieniądze zdobyć, na pewno. Takie jest moje zdanie. Po prostu można być szczęśliwym nawet mając niewiele. Syn Stallonego tu jest. O, nie wiedziałem nawet. Syn Sylwestra Stallone jest tutaj. Syn Sylwestra Stallone. Tutaj jeszcze chyba nikogo nie ma. Syn Stallonego jest tam. A tutaj zamknięte. Kurczę, no praktycznie wszystkich znaleźliśmy oprócz tej narzeczonej Keanu Reevesa. Ale znając mnie, to będę chodził, dopóki jej nie znajdę. A tutaj kto jest? Stephen King? Żyje Stephen King? No to Richard, tak, to chyba nie on. Nie wiem właśnie. Czy King... Jace Coburn? Ja nie wiem, jak ja patrzę. No ja wiem, znam go, ale nie wiem, jak ja patrzę, kurczę. A, tutaj na ławce. To na ławkę nie spojrzałem. Na ławkę nie spojrzałem. Ale fajne. Przyjemnie jest tutaj.
Miss Peggy Lee. To też jakaś chyba. Peggy to piosenkarka. A, no właśnie. O, ładnie pachnie. To są te, to chyba jest ten jaśmin też. Aż się mi w głowie zakręciło. W całym Hollywood pachnie tymi, no, jaśminem, nie? No. Jaśminem i marihuaną. No tak, tak, u nas też jest w Polsce. Marihuana też jest. Ale tutaj po prostu jaśmin albo marihuana w LA. Dwa główne zapachy. No to by trzeba było po prostu tak pochodzić i każdą tabliczkę, może kogoś jeszcze by się tutaj wynalazło. Chociaż to są raczej tacy, no, ludzie z czasów bardziej moich dziadków, no. Moich dziadków. Albo rodziców. Oni bardziej pewnie znają. O, jest i córka tutaj pochowana. Keanu, Ava Archer. Czyli się okazuje, że najpierw stracił córkę, czyli widocznie poroniła, a 2 lata później ona zginęła. No, przykra sprawa. Dwie kobiety Keanu Reevesa. Najbliższe. Praktycznie naprzeciwko Merlin. Jak się stanie przodem, to tam w oddali jest grób Merlin. Jakby ktoś chciał odwiedzić, to w tym miejscu. No i dotarliśmy do Santa Monica. Już normalnie przyspiałem w tej taksówce. Jechaliśmy z UCLA tam, z Westwood. No z 15 minut jechaliśmy, albo 20. Ale normalnie aż normalnie mi się oko zamknęło. No i jesteśmy przy oceanie. O, tu jest przyjemnie. Już drze się jakiś Koczkodan. Koczkodan z Santa Monica. Małpa. Beach Bus. Beach Bus. Nie wiem, o co chodzi z tym Beach Bus, ale fajnie wygląda. No, po tym downtown i po niektórych dzielnicach to ta Santa Monica naprawdę wygląda ładnie i fajnie. Ale downtown jednak miałem nosa, że tam nie pojechałem. No nie, no jakoś kurczę, są tam może. Znaczy najbardziej podobała mi się ta Olvera. No Olvera i tam te klimaty właśnie, te stragany i ci latynosi, to najfajniejsze z całego downtown dla mnie. Bo taki troszkę meksykański klimat. Człowiek troszkę się czuje jak w Meksyku tam. Także to jedyne chyba z tego downtown, co mi się podobało. A poza tym downtown nie. Raz byłem, zobaczyłem. Więcej już tam nie będę jeździł. Idziemy na molo, a później deptakiem do Venice. Walniemy się. Weźmiemy prysznic. Wyjdziemy sobie na deptak. No a później
do Hinano na jakieś jedno czy tam 2 piwka. Zagramy w bilardzik. Dzisiaj taki chill. Musimy trochę odpocząć, bo naprawdę nogi już odpadają. Nogi odpadają. O, to tu moje rejony. Tu moje rejony jednak nad oceanem, Venice i te sprawy. Jednak jestem Ocean Boy. No, muszę przyznać, że kurczę, kocham ocean. Coś pięknego. Jeszcze tak jak się odbija to słońce i te wzgórza w tle, tam Malibu. Cudo. Cudo po prostu. To jest chyba najładniejsze miejsce takie nadmorskie, jakie widziałem. Ze wszystkich miejsc, w których byłem. Tak perfekcyjnie po prostu tutaj to jest wszystko usytuowane. Te wzgórza schodzące tak ładnie w dół. Ta plaża, ocean, te budynki. Perfekt, po prostu perfekt. No, idziemy na molo, ale już widzę, że będą tłumy. Już widzę. Coś do picia muszę kupić, bo po prostu już zaraz zdechnę. Nie czuję nóg. Po prostu. O, tęskniłem za tym widokiem. Najbardziej zajebisty zachód słońca, jaki widziałem gdziekolwiek na świecie. Kiedykolwiek na świecie. Ale normalnie nogi masakra. Masakra jest. Nasz motelik. Przepraszam. Tym razem mamy hotel. Mały taki. Na ostatnią noc w LA. Nie wiem jak to się dzieje, że to niebo jest takie tutaj, takie ma kolory. Nie wiem, dlaczego akurat tutaj to niebo tak wygląda. Tam już mamy molo. Tutaj już, tak jak molo, to jest Washington Boulevard. Czyli tutaj już zaraz koło molo jest ten Hinano, mój ukochany. Mój ukochany Hinano. Skoczymy do niego, ale naprawdę tak jestem dzisiaj padnięty.
Venice od dupy strony. Taki jestem dzisiaj padnięty, że kurde wypiję chyba browara i usnę. Zapraszam panowie. W skromnych progach witam. Idziemy do Hinano na piwko, ale po prostu nie wiem, grypsko mnie jakieś dopadło czy co, od tego kurczę wiatru i od tych zimnych napojów. No a Adama, kumpla mojego też, tylko jego chyba 2 dni wcześniej, nie? A mnie dzisiaj, kurczę. No i wróciliśmy do tego hotelu w Venice, kurczę. Się położyłem, a normalnie tak nawet bym powiedział, że mnie trochę trzęsie. No ale już kurczę, no co, no nie ma wyjścia, trzeba iść tam. 2 kroki mamy do tego Hinano. Usiądę przy barze, napiję się piwa, zobaczymy najwyżej. Jutro będę, może jak się noc prześpi, to będzie lepiej, ale normalnie masakra. Nogi, ledwo co człowiek idzie, dreszcze, także no można powiedzieć, że kurczę, przeziębiłem się w Kalifornii. To nie jest Floryda, panie i panowie, to nie jest Floryda. Ten wiaterek jest bardzo zdradliwy. A jeszcze jak się jakieś pije zimne napoje, a jeszcze wczoraj z Jarkiem wzięliśmy takiego loda tam na lodziarnia jest, no jak się skręca z Sunset do Hollywood Boulevard, tam w Los Feliz. Takie nam kurde bomby dali, normalnie jak pochodnia te lody. Jak pochodnia wygląda. No i kurczę, myślę, że to się przyczyniło, bo właśnie po tym lodzie mnie rozłożyło. No ale dobra, no jeszcze 3 dni mam Ibuprom, APAP, także jakoś tam człowiek dojdzie do siebie. Idziemy teraz do Hinano, bo już może nie być okazji, żeby zobaczyć. No wziąłem klonę, Na moim stylu. a chłopaki wzięli Stele. No klimat jak zwykle zajebisty. Zajebisty. Moja knajpa. Wszystko co potrzebne kawalerowi do życia. Masz nocny, masz pub. Co ci więcej trzeba? Chłopaki pod wrażeniem. Jarek to powiedział, że w ogóle szkoda, że żeśmy nie przyjechali tutaj, nie odwiedzili San Francisco na 3 dni i nie wrócili znowu tutaj. Powiedział, że tutaj na Venice może siedzieć non stop.